naszych panelach głównie rozmawialiśmy o tych akcjach na terenie zielonym, w górach, na piaskach. Czas zatem porozmawiać o tym, co w powietrzu i na wodzie. Zważywszy na patrona jednostki GROM, cichociemnych spadochroniarzy Armii Krajowej, musimy ten panel rozpocząć od spadochroniarstwa. Zapraszają na ten panel Aleksandra Schutenberg I Łukasz Juras-Jurkowski. To jest GROM, tworzymy historię i nasi goście. Goście, którzy wiedzą o spadochronach absolutnie wszystko. Stary, Witam jeszcze raz serdecznie. Maja, Dzień dobry. witamy Cię ponownie. Będziemy rozmawiać o rekordach, bo tutaj jest jedno takie zagadnienie, które myślę, że względem tego, co zrobił kiedyś Felix Baumgartner, skacząc z dużej wysokości, to mam wrażenie, że Maja by się też tego podjął. Ale zaczniemy sobie troszeczkę od tych tradycji spadochroniarskich w jednostce GROM. Wiadomo, że patronem cichociemni, którzy szkoleni byli między innymi przez brytyjski RAF do tego, żeby skakać na miejsce operacji. Czujecie presję cichociemnych za każdym razem, kiedy zakładacie spadochron? Maja? Myślę, że tak. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że możemy kontynuować tradycję cichociemnych spadochroniarzy Armii Krajowej. I dla nas wszystkich operatorów z jednostki na pewno jest to bardzo zobowiązujące. Ale czy tylko cichociemni? Były też inne brygady, te znane brygady, które używały właśnie spadochronów do swoich akcji. Tak, oczywiście. Ja swoje pierwsze skoki wykonywałem już w 1991 roku w 18. Kołobrzeskim Batalionie Desantowo-Szturmowym w Bielsku-Białej. Więc tam tak naprawdę pierwszy raz zetknąłem się z powietrzem. No, mam niesamowite wspomnienia, ponieważ miałem doskonałą okazję być jako pierwszy w drugim nalocie, czyli kiedy samolot wykonywał drugie najście, instruktor pokładowy postawił mnie w drzwiach, więc miałem wystarczająco dużo czasu na to, żeby się oswoić z powietrzem, wysokością, pokonać strach i tak dalej. Więc wszystko było dobrze. To były skoki z AN-a drugiego. Kto skakał z AN-a, ten doskonale wie, jaki AN ma sygnał do startu, bo było i światło zielone, i sygnał dźwiękowy. Także w momencie, kiedy krepnął mnie instruktor, że mogę skakać, poszedł też sygnał dźwiękowy. No i wtedy był problem, tak? Bo nogi nie chciały oderwać się od pokładu, ale jakoś siłą woli wypadłem i dalej. Czy ktoś pomógł ewentualnie? Nie, Abyś do tego jeszcze nie opuścił pokład. doszło, pewnie było blisko, ale nie doszło. Także no, skoki były w Wojskach Powietrzno-Desantowych zawsze i są do tej pory. No, były w zasadzie, tak wertując historię, nie wiem, Maja, na ile ty jesteś pasjonatem historii, jeżeli chodzi o tradycję spadochroniarstwa w Polsce, bo w zasadzie to tak naprawdę cichociemni rozpoczęli większe skakanie. Jak to na przestrzeni tych lat, od czasów II wojny światowej do lat 90., kiedy już jako operator GROM wyglądały tradycje spadochroniarskie? No oczywiście tutaj wraz z postępem również idzie rozwój tego sprzętu spadochronowego. Coraz więcej o tym sporcie wiemy i o tych zdolnościach operacyjnych, które są potrzebne zarówno żołnierzom wojsk powietrzno-desantowych, jak i żołnierzom wojsk specjalnych. Więc jak gdyby to wszystko staje się coraz bezpieczniejsze i coraz więcej umiejętności mamy. No wiemy, że oprócz cichociemnych jeszcze była pierwsza samodzielna brygada spadochronowa generała Sosabowskiego i tak naprawdę ten trening, który przechodzili cichociemni, jak i również spadochroniarze tej pierwszej samodzielnej brygady, był bardzo podobny. On na początku był oparty na technice szkolenia wojsk brytyjskich, konkretnie RAF-u. To było w ośrodku Ringway w Szkocji. Także ten trening był bardzo podobny, oparty na tym, aczkolwiek później wraz z upływem czasu troszeczkę to szkolenie, były tam jakby wprowadzane polskie techniki, jeśli chodzi o szkolenie. Stary opowiedział o tym swoim pierwszym skoku. Jak to było w twoim przypadku? To był od razu skok w wojsku, czy może cywilny najpierw? To był skok, jak byłem jeszcze w szkole wojskowej, natomiast moja szkoła nie miała w programie szkolenia spadochronowego, więc ja się zapisałem do sekcji spadochronowej, która przy szkole działała.
i swój pierwszy skok wykonałem w 95 roku. I akurat tak miałem, że nie dość, że pierwszy raz leciałem samolotem, to jeszcze musiałem z niego wyskoczyć, więc miałem takie 2 pierwsze razy za jednym razem. No, byłem takim klasycznym przykładem strachu. Jak padła komenda powstań, zapaliło się żółte światło, przygotować się, więc nie mogłem wstać, instruktor mi pomagał. Jak wyskoczyłem z samolotu, to pierwsze moje słowa, które po sprawdzeniu spadochronu, prawidłowości napełnienia czaszy, były: Boże, jak to wysoko, więc to było takie niesamowite przeżycie. Ten pierwszy skok się na pewno pamięta, później to już było coraz lepiej. A da się okiełznać jakoś te emocje, tak patrząc również na swoich kolegów? Czy to jest po prostu naturalne? No to musi paraliżować. Nie no, strach jest i on musi być, tak? Ja uważam, że jest to pozytywne zjawisko, no bo on jednak w jakiś sposób nam pozwala na kontrolę. Natomiast wielu ludziom wydaje się, że spadochroniarstwo to jest taki temat tabu, tak? Wysokość, boję się wysokości, o matko, jak to wysoko i tak dalej. Natomiast jeżeli na szkoleniach ludzie dostają odpowiednią wiedzę teoretyczną, tak, to postrzeganie spadochroniarstwa zaczyna być zupełnie inne. Tak? Już rzeczy, którymi zawracali sobie głowy wcześniej, już są zupełnie, okazuje się, że one są zupełnie niepotrzebne, nie mają na nasz strach żadnego wpływu i zaczyna się ta droga po prostu otwierać coraz szerzej. Tak? Więc to wszystko zależy, jaką wiedzą dysponujemy. No i później najgorszym momentem zawsze jest wyskoczenie z samolotu. Możemy wsiąść do samolotu, wznosimy się do góry, jest wszystko w porządku, natomiast jeżeli przychodzi moment skoku, gdzie trzeba opuścić pokład samolotu, no to wtedy jest ten moment taki najbardziej newralgiczny. Ale ja zawsze swoim studentom, uczniom tłumaczyłem to w ten sposób: mówię, słuchaj, wyskakujemy, i tak już nie ma powrotu do samolotu, więc nie pozostaje nam nic innego, jak tylko się wyluzować i robić swoje. Maja, ile ty skoków wykonałeś w życiu? Czy ty jesteś w stanie jeszcze to policzyć i czy ten strach dalej istnieje? Nie ma już takiego typowego strachu. Oczywiście zdarzają się jakieś takie skoki trudniejsze, gdzie jakieś tam łyk, powiedzmy, jakichś emocji występuje. Skoki oczywiście liczymy. Ja zbliżam się do 4000 skoków. Może w tym sezonie mi się uda tą liczbę przełamać. To ciężko powiedzieć, czy to tak... Mi się wydaje, że liczba skoków to jedno, a jakość skoku to drugie, tak? Bo kiedyś skakało się dosyć dużo i Polacy mają bardzo wysokie osiągnięcia w skokach na celność, są mistrzami świata, puchary świata wygrywały, czy w akrobacji. Natomiast jeżeli patrzymy na dzisiejsze skoki, gdzie są skoki tandemowe, AFF, Relative, Free Fly, jest to zupełnie inne spadochroniarstwo niż w czasach, kiedy my zaczynaliśmy. Jest zupełnie inny sprzęt, inne formy szkolenia, także to jest zupełnie inne spadochroniarstwo. No właśnie, czym różnią się skoki ze spadochronem te cywilne od tych sportowych i w końcu od tych wojskowych? Tak naprawdę początek samego szkolenia jest bardzo podobny, bo zaczynamy od szkolenia teoretycznego, później szkolimy się w tunelu aerodynamicznym, bo teraz mamy takie urządzenia jak właśnie tunel aerodynamiczny, który jest symulatorem fazy swobodnego spadania skoku. Natomiast później w pewnym momencie te drogi się rozchodzą i my tak potocznie mówimy, że sport spadochronowy kończy się tam, gdzie się zaczynają skoki ze sprzętem. Bo proszę sobie wyobrazić, że tak naprawdę my, jak się ubierzemy do wykonania jakiegoś zadania, to cały układ razem ze spadochronem może ważyć około 180 kg, więc jest to potężna masa, którą tak naprawdę z którą musimy sobie poradzić, czy to podczas przygotowania się do skoku, czy to już na samym pokładzie, kiedy podchodzimy do rampy samolotu, no i później jak wyskoczymy aż do samego lądowania, więc te skoki wojskowe to są od pewnego etapu są to bardzo trudne zadania. Tutaj wchodzimy również w te skoki z dużej wysokości, przerzut metodą halo czy hacho, więc
Później pod względem wojskowym jest to zdolność operacyjna, którą jednostki, szczególnie jednostki specjalne powinny posiadać, bo tak naprawdę na ten moment można powiedzieć, że z takiego taktycznego czy nawet strategicznego punktu widzenia nie ma szybszego sposobu dostania się w dowolne miejsce na świecie, jak tylko przerzut spadochronowy. Mamy samolot transportowy dalekiego zasięgu, wsiadamy do samolotu, lecimy, skaczemy, zabieramy ze sobą sprzęt. Może też być sprzęt zrzucony w rejon operacji, także spokojnie można te operacje specjalne prowadzić. Ale sam ten przerzut spadochronowy tak naprawdę to jest tylko przerzut i może to być 10% tylko tego, co my później mamy do zrobienia jeszcze. Maja, ale ty wspomniałeś o rekordach. Ja zapytam ciebie, bo ty też masz parę rekordów, w tym rekord Guinnessa, jeżeli dobrze zostałem poinformowany. Tak, to się zdarzyło w moim życiu. Ja w sumie tego nie planowałem, tylko zawsze ktoś mnie poprosił albo żebym wziął udział w projekcie. Pierwszy to był projekt Polska Stratosfera w 2014 roku, kiedy jeszcze byłem żołnierzem jednostki, instruktorem spadochronowym. I tak naprawdę wtedy ten rekord, to był rekord Europy w zasadzie w 2 kategoriach. Najwyższy skok formacją 3-osobową i najdłuższa droga przebyta przez formację 3-osobową z zamkniętym spadochronem. I z jednej strony to był rekord, a tak naprawdę dla mnie, jako dla operatora jednostki, był to skok doświadczalny z dużej wysokości, bo troszeczkę to była wysokość wyższa niż standardowo robimy przerzut metodą halo czy hacho. Później już jako były operator, też z racji pewnie tego wcześniejszego rekordu i wcześniejszych doświadczeń, zostałem poproszony najpierw o zorganizowanie rekordu świata w najwyższym skoku tandemowym w ramach projektu Punia. Jakoś tak losy się potoczyły, że pierwotnie tandem pilot Amerykanin, który miał ten rekord pobijać, nie mógł skakać z powodu choroby ojca, musiał wrócić do Stanów i zaczęło się poszukiwanie tandem pilota, który może ten skok zrobić. Ja oczywiście w pierwszej kolejności poprosiłem kolegów z jednostki, natomiast nie mogli, bo wykonywali w tym czasie inne zadania. No i postanowiłem, że ja ten skok, podejmę się tego skoku. Tak wyszło, że miałem bardzo, bardzo mało czasu, około 2 tygodni, żeby się przygotować jakby z pozycji kierownika tego projektu na skaczącego. Podszedłem do tego oczywiście zadaniowo, tak jak to w jednostce się robi. No i wszystko się udało, rekord został ustanowiony. Najważniejsze, że to wszystko odbyło się bezpiecznie. Jeszcze rekord miał taką ideę, ponieważ był zwróceniem uwagi na problemy ludzi dotkniętych chorobami nowotworowymi. Panowie, zapraszam was w takim razie do naszej skrzyni, abyście poopowiadali troszeczkę o sprzęcie, który potrzebny jest do bezpiecznego skoku. No i śmiało opowiadajcie, co my tu mamy. No Ja dobrze. się na tym nie znam. No dobrze, to może zaczniemy od automatów. Tutaj mamy 2 rodzaje automatów. To jest automat, z którym się zetknąłem pierwszy raz w życiu, wykonując swoje skoki w 1991 roku. K3P1. Zawiera w sobie 3 mechanizmy. System sprężyn, mechanizm ciśnieniowy i mechanizm zegarowy. Natomiast tutaj mamy automat nowoczesny już na rynku od bardzo długiego czasu. Automat ciśnieniowy. Różnica pomiędzy tymi 2 automatami jest taka, że K3P1 był wykorzystywany do spadochronu głównego, natomiast Cyprys jest wykorzystywany do spadochronu zapasowego. Także jest to bardzo dobry automat, który jest do tej pory na rynku. No i Ja zapytam już tak bardzo laicko, bo nie mam pojęcia o skokach spadochronowych. Myślę, że nasi widzowie również. Do czego to służy? Do czego służy ten automat? słuchaj, on służy przede wszystkim do otwarcia spadochronu głównego w przypadku, kiedy skoczek zawiedzie. Tak? Czyli sam z jakichś przyczyn utraty przytomności bądź zaplątania się nie jest w stanie aktywować spadochronu głównego bądź zapasowego. Natomiast automat Cyprys, on na wysokości 225 metrów, jeżeli skoczek przekroczy określoną prędkość, to jest chyba 35 metrów na sekundę. Tak, tą wysokość przekroczy, to następuje aktywacja spadochronu zapasowego.
Natomiast tutaj mamy jeszcze takie fajne, ciekawe urządzenie, muszę o tym opowiedzieć. Jest to tak zwany kołek giętki automatu, gdzie jak to wszystko ładnie zmontujemy, to później, jak jest proces otwarcia spadochronu, ten kołek wyskakuje, mechanizm zegarowy zaczyna działać, sprężyna ściąga nam tutaj bagnet, spadochron główny się otwiera i tyle. Ale ten kołek mam tutaj niezłe z nim wspomnienia, ponieważ w służbie zasadniczej ten kołek był wykorzystywany przez kaprali do sprawdzania zarostu u młodych żołnierzy. Czy To jest optymalna długość, czy... Nie, to się robiło w ten sposób, że się rozciągało, to jest sprężynka, przykładało się do policzka, puszczało się i się odciągało po prostu. Więc ktoś, kto nie był ogolony na czas, to Mogło troszeczkę zaboleć. cierpiał. Bolało także. Tutaj mamy spadochrony typu plecy-plecy. Jeden to jest spadochron szkolny. Tak naprawdę od tego spadochronu zaczynają skoki zarówno cywile, sportowcy, jak i żołnierze. On jest przeznaczony właśnie do szkolenia metodą AFF. A tutaj mamy również spadochron plecy-plecy. To jest spadochron sportowy, więc widzimy różnicę wielkości tego spadochronu. Tutaj czasza jest o powierzchni 260 stóp i tak naprawdę takiej wielkości czasze są używane właśnie do szkolenia tego początkowego, podstawowego, bo im większa czasza, tym naprawdę więcej błędów wybacza. Tutaj akurat jest mój spadochron, którego ja używam do skoków. Czasza ma wielkość 109 stóp, więc tak naprawdę jest prawie że 3 razy mniejsza. I tutaj już no, trzeba, że tak powiem, mieć umiejętności eksperckie, żeby lądować na takim spadochronie. Ale patrzę na ten twój spadochron, mogę to, nie Tak, to, tak, że może- pecha przynosi. Nie, możesz Nie, no jak troszeczkę najbardziej. waży, nie wygląda na tyle, ile waży, ale powiem szczerze, że no ja jak jadę na zakupy, to czasami mam większy plecak niż ty spadochron. Tak mocno poszła technologia do przodu? Tak, idzie bardzo mocno, bo na początku ludzie jak gdyby w spadochroniarstwie odczuwali tą frajdę z tego swobodnego spadania. To ich bardzo cieszyło, natomiast później chcieli jeszcze wrażeń dodatkowo po otwarciu spadochronu, więc jakby były takie pociąg do prędkości jeszcze po otwarciu spadochronu i dodatkowych emocji, więc jak gdyby te rozmiary czas stopniowo się zmniejszają. Oczywiście jeszcze są mniejsze od tego, które mam ja, natomiast ja jako instruktor AFF-u czasem mi się zdarza lądować poza lotniskiem, kiedy uczeń mój przegapi otwarcie wysokości i ja go muszę ubezpieczyć do końca. Więc no to jest taka optymalna wielkość, która daje mi frajdę i jednocześnie jest dla mnie bezpieczna, żeby wylądować gdzieś w terenie przygodnym, na jakimś polu bądź też drodze. Warto też wspomnieć tutaj o takiej podstawowej różnicy między tymi dwoma spadochronami, że spadochron dla ucznia i spadochron dla instruktora. Uczeń uczy się, wiadomo, tak, więc musi wylądować w miarę wolno, więc ten spadochron ma no, ograniczone prędkości, tak, i uczeń ma większą tutaj kontrolę nad tym, żeby spowalniać tą prędkość. I to jest dla niego bezpieczniejsze. Ale w przypadku małych czasz, instruktorów czy osób, które skaczą na bardzo małych czaszach, ten proces jest zupełnie odwrotny. Tam, żeby wylądować bezpiecznie, trzeba mieć dużą prędkość, żeby ta czasza była napędzona, żeby było odpowiednie ciśnienie w komorach i żeby było z czego wybrać w ostatnim momencie. Także student ląduje przy prędkości, dajmy na to, może jest w być stanie... w zależności jeszcze od wiatru, jakie mamy warunki, ale to może być 20 km na godzinę. Jest w stanie wytracić to do zera, w zależności od warunków, natomiast ty na swojej czaszy do lądowania masz prędkość. 60-70 km. Prędkość lądowania. Także- No to powiem wam, że godnie. Także ludzie się tutaj myślą, że lądowanie jest najbezpieczniejsze, a w dzisiejszych czasach w spadochroniarstwie jest zupełnie odwrotnie. Ludzie doznają uszczerbku na zdrowiu lub no, po prostu giną Kontuzji. w trakcie lądowania, a nie w trakcie całego procesu spadania i tak dalej. Jest bardzo mało takich przypadków, najwięcej właśnie przy lądowaniu. Mówiliśmy o tym, że operatorzy jednostki GROM muszą potrafić absolutnie wszystko i również jest tak w przypadku naszego szturmowca Nawala. Zobaczcie.
Z samolotu wskakujemy prosto do wody. Są z nami Wegner, Czarek i Tylut. Witam. Czyli ci, którzy o działaniach na wodzie i w wodzie wiedzą niemal wszystko. Bo to, co powiedział Juras, świetnie wyszkolony komandos musi umieć działać wszędzie, musi umieć działać także pod wodą. Czym zajmuje się nurek bojowy? Nurek bojowy to jest nikt inny jak operator wyszkolony w taktykach wcześniej tutaj omawianych, który dodatkowo posiadł umiejętność przebywania, przeżycia pod wodą, przebywania, przenikania, poznał taktyki podwodne, które się wiążą z walką, czyli przenikanie, przeniknięcie na cel i działanie na celu. Tym jest nurek bojowy, jest to wieloetapowe szkolenie. Najpierw szkolimy się na powietrzu, potem wykorzystujemy aparaty o obiegu zamkniętym zasilane tlenem. Czarek, ty byłeś jednym z pierwszych nurków bojowych w jednostce. Także opowiedz nam o tych swoich początkach. No to jest zupełna historia, rzeczywiście 94 rok. Było nas 5. Przyjechało 3 instruktorów z Francji. Używaliśmy aparatów tlenowych właśnie o obiegu zamkniętym Oxygen. Szkolenie wyglądało zupełnie inaczej jak obecnie. Byliśmy pierwszymi nurkami w Wojsku Polskim, którzy w jednostce, bo wcześniej tam w OSN-ie były jakieś próby robione, w OSN-ie, czyli w Ośrodku Szkolenia Nurków Marynarki Wojennej. Natomiast my byliśmy pierwszą sekcją, która faktycznie została jakby wyszkolona w nurkowaniu na obiegu zamkniętym. Ciężka praca. Wyobraźcie sobie, że macie aparat tlenowy, nie możecie puszczać bombli, oddychacie czystym, 100% tlenem. No i w zależności od tego, jak jest postawione zadanie, do 3, nawet 4 godzin musicie w tym aparacie w obiegu zamkniętym na tlenie nurkować. Są bardzo ostre reżimy związane z bezpieczeństwem. Chodzi o głębokość nurkowania, tutaj Andrzej na pewno więcej opowie. No w każdym razie ja rzeczywiście Oxygen, potem kody, tu zaraz kolega pokaże ten aparat, frogi. Jestem instruktorem do dzisiaj nurkowania na tlenie w różnych urządzeniach. Tylut, jak ty wspominasz swoje szkolenie to podwodne? CZC. Ciemno, zimno, ciężko. No tak jak już tu powiedział Czarek, to czasami trzeba było pod wodą spędzić 3-4 godziny. I to nie jest tak, że nurkujemy w przejrzystej wodzie. Tak? To nie są nurkowania rekreacyjne. Takim środowiskiem naturalnym jest basen portowy. Tak? Tam są różnego rodzaju okręty, które trzeba jakby podłożyć miny i inne rzeczy zrobić, więc to jest nasze naturalne środowisko. A w basenie portowym widoczność czasami jest zerowa. Mówimy o Bałtyku. Tak, oczywiście. Jeżeli chodzi o działania takie bojowe, no to głównie nocą, więc zerowa widoczność praktycznie w wodzie, wszystko się robi po omacku, dodatkowo jest zimno. No, nie jest to łatwe, ale daje dużą satysfakcję. Jak długo pod wodą musi wytrzymać dobrze wyszkolony nurek bojowy? Najlepiej tak długo, Mówię bez tlenu, bez tlenu. bez tlenu. Bez tlenu. Bez tlenu. Na przykład, bo wiem, że też, Zagrajmy w grę. Rozumiem. też się tak szkolicie, prawda? No to są typowo szkolenia basenowe, jakby rozwijające umiejętności, oswajanie się z wodą, ćwiczenie tak zwanych bezdechów. To wszystko można sobie ładnie wyćwiczyć. I potem to się przekłada na działania bojowe, czy też nurkowanie już w sprzęcie bardziej wymagającym niż tylko maska, fajka i płetwy na basenie. Czas ochronny aparatu to jest jakby poprzeczka dla nurka, żeby nurek wytrzymał tyle, ile jest w stanie aparat wytrzymać. Aparaty, które stosowaliśmy tak bojowo, pozwalają na przebywanie pod wodą 4 godziny. W środowisku wodnym jest w naszych warunkach Bałtyku, gdzie woda przez większą część roku ma 4 stopnie. To jest wymagające i trzeba troszeczkę tu popracować. Dużo potu na treningu na basenie. Też się można spocić w wodzie na basenie podczas treningu i to się potem wszystko przekłada na działanie. Ale odpowiemy, Oli. Ja odpowiem z tych naszych czasów, w sensie moich, w sensie pierwszej grupy tej nurkowej. Egzamin, żeby dostać się do tej sekcji, która była trenowana na płetwonurków bojowych na tlenie,
to było 25 metrów na bezdechu na wejście. Jeżeli ktoś tego nie przyszedł, to w ogóle nie było o czym rozmawiać. Natomiast po 3 miesiącach treningu 50 metrów na bezdechu musieliśmy przepłynąć. Zwracam uwagę, że pływaliśmy na bezdechu bez płetw. Bo to jest też zasadnicza różnica. Ci, co używają, to wiecie, że płetwy to jest napęd. Także 50 metrów na bezdechu, odpowiadając na twoje pytanie, musieliśmy wszyscy przepłynąć. Już myślałem, że jestem jakiś wyjątkowy, bo próbowałem przepłynąć 25 metrów bez płetwy. Przyznaję się, że zaliczałem, ale właśnie też mówię 50, bo zaraz się pochwalę się za chwilkę. 50 też zrobiłem, tylko że w płetwach właśnie. Ale Juras, żebyś wiedział, mieliśmy wypadki. Były takie sytuacje, że ludzie płynęli te 50 metrów i niestety tracili przytomność. Mieliśmy takie zdarzenia, że ludzie, no bo rozmawialiśmy już o tym, ludzie starają się dać z siebie wszystko. Więc płynęli, aż mózg odcinał. No niestety, nie ma tlenu, mózg odcina funkcje takie, które są niepotrzebne. I wyciągaliśmy kolegów z wody, którzy niestety stracili przytomność. W basenie, więc bezpiecznie, nic się nie stało. Ty Lutaty, ile najdłużej spędziłeś pod wodą? To jest uzależnione chyba głównie od sprzętu, bo w Tak, zasadzie gdzieś twoja determinacja na pewno mogłaby cię tam i 12 godzin trzymać. No, 4 stopni tyle to bym się Celsjusza. nie chciało, ale generalnie to wszystko zależy od też wytrenowania nurka, tak? Bo powiedzmy, że na aparacie tlenowym jest czas ochrony do 4 godzin, ale jeżeli jest ciężka praca, to ten czas się skróci, bo zużywamy szybciej tlen. Powiem tyle, że jak szkoliliśmy się na aparaty tlenowe, to w basenie na 3 metrach, gdzie jest ciepła woda, po prostu tak długo siedzieliśmy, że ręce zaczynały drżeć, bo było zimno i to było przy temperaturze 25 stopni wody. Więc naprawdę nawet w takiej temperaturze po 3 godzinach zaczyna się robić zimno. Już za moment zobaczymy, jak wygląda taki nurek bojowy, ale ja bym chciała jeszcze ciebie, Wegnerze, zapytać o sprzęt, który ma nurek bojowy, bo domyślam się, że jest inny od tego, jak nurkujemy cywilnie. No tak jak już tutaj wspominaliśmy, jest to sprzęt o obiegu zamkniętym. Mówimy o aparacie oddechowym. Czynnikiem oddechowym nie jest powietrze, tak jak w butlach, tak jak widzimy sobie na filmach z turystycznym nurkowaniem, tylko jest to czynnikiem jest to tlen. Tlen jest wymagającym gazem, jest toksyczny. Wydawać by się mogło, że 100% tlen, który podają w szpitalach, jest prozdrowotny, ale on jest toksyczny. I może dojść do zatruć różnego rodzaju, zatrucia mózgowego, zatrucia płucnego. To już nie będziemy się tam zagłębiać. Oprócz tego, oprócz aparatu, musi mieć skafander, który go izoluje od środowiska wodnego, ocieplacz, który jest dodatkowym ociepleniem ciała nurka, żeby nie zmarzł. To pewnie szczegółowo przy manekinie. Chciałam po prostu konkretnie dopytać o takie hasło, które nie ukrywam, sama tego nie wymyśliłam. Ciągnik podwodny. A to mówimy o sprzęcie transportowym. Ciągniki podwodne są to urządzenia, które pomagają nurkom pokonać dystans określony. Same płetwy to jest takie minimum napędowe do transportu nurka ze sprzętem musimy wykorzystywać coś więcej niż płetwy. Tego sprzętu możemy zabrać na zadanie bardzo dużo. Czasami mogą być to na sekcję dziesiątki kilogramów, nawet i więcej. Więc musimy mieć platformę, na której możemy to zamieścić. No i musi posiadać umiejętności obsługi tego sprzętu. Tak? Operować tym sprzętem, żeby dopłynąć, nawigować pod wodą. Tam nie ma autostrady, nie ma świateł, trzeba wykorzystywać busole, kompasy, różnego rodzaju przyrządy. Są też GPS-y zintegrowane z systemami nawigacji podwodnej, anteny rozkładane. To już jest taki sprzęt, który trzeba... to cały czas ewoluuje, to cały czas się rozwija, więc ten sprzęt jest coraz nowocześniejszy, szybszy, sprawniejszy. No i nurek musi za tym wszystkim nadążyć. Kontynuujemy zatem cały czas ten motyw sprzętu. Tylut, ja zapraszam ciebie do naszego manekina, który jest tutaj ubrany w to wszystko, o czym mówimy. Teraz to zobaczmy i szczegółowo, jak mógłbyś nas przeprowadzić przez cały ten skafander. No dobra, zacznijmy od góry, tak? Kaptur neoprenowy, który chroni nurka przed utratą ciepła. Do tego jest maska, tak? Jeżeli mówimy tutaj o nurkowaniach bojowych, staramy się, żeby te szkła były jak najmniejsze, żeby nie tracić też powietrza. Potem po wynurzeniu się, żeby też nie było dużych odblasków. Dodatkowo mamy tutaj skafander suchy, tak? Izoluje on nurka od środowiska wodnego. Jest całkowicie nieprzepuszczalny. Mamy tutaj
kryzy, które po prostu powodują, że woda nie dostanie się i nie mamy styczności z wodą. Tak? Pod to musimy założyć jakiś ocieplacz, bo tak jak już wspomnieliśmy, woda w Bałtyku jest dosyć zimna. Oczywiście mamy rękawiczki, no i płetwy. Sam aparat, to widzę tutaj jest chyba pierwszy kod, jaki mieliśmy. Trochę się zmieniło, rozumiem. To już nie są takie worki. Jak pierwszy raz przyszedłem na kurs nurkowy i zobaczyłem ten aparat, to pomyślałem sobie, co? Ja mam w tym zanurkować? W tym worku, jakiejś koziej skórze? Mówię, to jest niemożliwe, to się nie da oddychać pod wodą. Ale okazało się, że to jest bardzo dobry aparat, bardzo dobrze się w nim nurkuje. 45 minut, tu niestety jest czas ochrony, więc jest trochę krótki, ale zakładaliśmy, że możemy nawet wykonać operacje dywersyjne, w tym, że założysz sobie to pod ubranie, wykonujesz jakieś zadanie, jesteś w stanie wskoczyć do wody i zniknąć pod wodą bez śladu. Tak? Oczywiście jakaś busola, teraz już mam troszeczkę inny sprzęt, no i kamizelka, tak? Która jest tutaj wypornościowa. No i tyle. A widzę, że z uzbrojenia, ewentualnie przy kostce zapomniałbym o jest najważniejszym. nóż. No zawsze jest nóż, zawsze musimy mieć nóż pod wodą. Spotykaliśmy różnego rodzaju, na przykład sieci i inne rzeczy i czasami trzeba było się z tego powycinać, więc nóż jak najbardziej. A jest możliwość zabrania jakiejś lepszej broni, ewentualnie czegoś potężniejszego? Coś, co będzie działać jeszcze Słuchaj, pod no, wodą. Wiadomo, że jeżeli robimy zadania bojowe, musimy mieć broń ze sobą. My mieliśmy MP5, tak? Wiem, że są różnego rodzaju konstrukcje specjalnie do strzelań podwodnych, a my ich nie stosowaliśmy. Po prostu naszym zadaniem głównie było dotarcie pod wodą do celu, tak? I dopiero gdy dotarliśmy na przykład do celu, zaczynaliśmy swoją robotę, tak? Zabieramy na przykład tyczki, drabinki z PLO, które też pod wodą musimy targać, żeby potem za pomocą tych tyczek i drabinek wejść na pokład na przykład. Patrzę na gogle, zapytam tak troszeczkę też przewrotnie. Są jakieś patenty wojskowe na to, jak gogle parują albo ewentualnie gdzieś pod wodą Oczywiście, spadną? że tak. Trzeba napluć. To nic się nie zmienia względem takich nurkowań, jak sobie gdzieś jedziesz na wakacje i To jest próbujesz... niezmienne, to jest niezmienne i po prostu naplucie w maskę, przetarcie szkieł jest najlepsze. To dobrze, ja wiem już wszystko absolutnie, jeżeli chodzi o nurkowanie. Wracamy do naszych gości. Dziękuję Ci, Tulut, bardzo. A w mojej głowie narodziło się takie pytanie, myślę, no ze strony mocno laickiej, jeżeli chodzi o wykorzystanie broni pod wodą. Czy da się, Czarku, strzelać pod wodą? Jak to wygląda? Z broni, którą nosimy normalnie, czyli tak jak mówił Tylut, na przykład MP5, skuteczność jest niestety żadna. No, woda jest takim środowiskiem, że pociski, no niestety zasięg, siła, czyli ta moc obalająca, o której mówił stary, niestety nie działa. My broni tą, którą nosiliśmy na sobie, wykorzystywaliśmy zawsze po wyjściu. No bo to, co tu koledzy opowiadali. Dochodzimy do celu, wychodzimy i zaczynamy działanie. Wtedy nasza broń, ta normalna, którą stosujemy na co dzień, jest w pełni skuteczna. A czy jesteście przygotowani na coś takiego, że być może będzie trzeba walczyć pod wodą? Któryś z was opowie? Z nożem. Któryś z was opowie? Wiadomo, nóż to jest takie najbardziej prymitywne narzędzie walki, które nurek ma przy sobie. Nie wyobrażam sobie potyczki dwóch sekcji naprzeciw siebie, gdzie do siebie strzelają. Są konstrukcje, produkują je Niemcy i Rosjanie. Te konstrukcje pozwalają na strzelanie nazwijmy to skutecznym ogniem, do 30 metrów pod wodą. Tylko w Bałtyku nie ma takiej widoczności. Hekler Koch taką broń produkuje. Jak jest, to jest bardzo rzadko. Bałtyk jest naprawdę wymagającym akwenem. Jest Żebyście ciemno. wiedzieli, o czym rozmawiamy. U nas widać normalnie 2 metry, a jak jest zakwit na zatoce w Bałtyku, to widać jest pół metra do metra. Więc odpowiadając na twoje pytanie, jak się ewentualnie tam mamy spotkać i coś zrobić, to jest ciężka robota. A w nocy, to co mówił Tylut, to w ogóle nie widać nic. To świateł nie To używamy. jak się pływa w takim razie? No właśnie, Tylko na przyrządach? Żebyście wiedzieli, słuchajcie, to też od razu, bo dobra sprawa, selekcja do wody, żebyście wiedzieli. 1/3 ludzi odpada od razu. Dlaczego? Bo jak wejdą pierwszy raz w nocy pod wodę i pływamy na światłach chemicznych, nie wiem, czy ktoś z kolegów mówił, naszym oświetleniem podwodnym na zadaniu nurkowym jest światło chemiczne, czyli po angielsku lightstick. To daje takie żarzące światełko, podświetlamy tym sobie kompas. Nie mamy żadnych innych świateł. Latarkę włączamy tylko w sytuacji awaryjnej, dlatego że latarka nas dekonspiruje. Jeżeli nie mamy jakiegoś poważnego problemu, latarki nie włączamy.
Więc wyobraźcie sobie to, co tu koledzy opowiadali. 3-4 godziny jesteście w całkowitej ciemności, w wodzie jest zimno i macie wykonać zadanie. Macie mieć kompas, macie kurs, macie to zrobić. Potem macie wyjść, no i przystąpić faktycznie do roboty. Tylu ta łódź, którą jedziecie gdzieś bliżej celu misji, różni się jakoś znacznie od takiej zwykłej łódki, którą możemy spotkać choćby tutaj na Zalewie Zegrzyńskim? Wiesz co, no mamy łodzie Nieprzewrotne bojowe. pytanie, ale ma to sens. Mamy łodzie bojowe i one są jak gdyby specjalnie konstruowane. U nas ludzie brali w tym udział i myślę, że tu Czarek może powiedzieć znacznie więcej na temat łodzi bojowych. Łódź bojowa różni się tym od łodzi z Zegrza na przykład, że jest zdecydowanie mocniejsza. Konstruowana jest w sposób taki, żeby wytrzymać uderzenia, dlatego że te nasze łodzie służą przede wszystkim do abordażu, a potem do przerzutu. Do abordażu, czyli do zdobycia innych jednostek. Jak zdobywamy inne jednostki, tutaj puszczacie filmy, to nie wiem, czy widzieliście, że z reguły płyniemy z zarufy i wchodzimy w bezpośredni kontakt z burtą statku. Musimy podejść. Czasami jest fala. Czasami fala jest taka, że niestety uderzamy. Sternicy są szkoleni tak, że muszą przeskoczyć wał wodny. I tu wracamy znowu do selekcji. Niestety część ludzi odpada, dlatego że trzeba wytrzymać prędkość 30, 35, 40 węzłów, w zależności od celu na wodzie, płynąc po falach i potem przeskoczyć bez zwalniania wał wodny, który jest za statkiem. Uwierzcie mi na słowo, że to jest bardzo trudny temat i uczymy tego latami. Wyszkolenie sternika trwa średnio 3 lata. Czy abordaż zwykle dokonywany jest właśnie z łodzi bojowej, czy bywa też, że nurkowie dokonują abordażu wegna? Głównie wykorzystywaliśmy do tego łodzie bojowe, ale jeżeli chcemy zrobić atak bardziej skryty, to musimy to zrobić spod wody. Wtedy musimy ze sobą zabrać trochę sprzętu i o tych ciągnikach była wcześniej mowa. Też wykorzystujemy ciągniki do zabrania tego sprzętu ze sobą. Te ciągniki są potem przyczepiane na magnesie gdzieś do konstrukcji statku czy też okrętu. Zabierany sprzęt, nawet broń ciężka i przy użyciu różnego rodzaju tyczek bądź innego sprzętu jest montowany hak na burcie. Potem do tego haka jest albo lina, albo drabinka z PLO tak zwana. No i potem operator wchodzi na pokład, zabezpiecza strefę, gdzie będą koledzy za chwileczkę do niego dołączać, no i kontynuują robotę, wciągają sprzęt i rozchodzą się po obiekcie. Pytałam o tę długość nurkowania czasowo, ale chciałam też zapytać o głębokość. Na jakie głębokości jesteście przygotowani, żeby nurkować? Jeżeli mówimy o tlenie, o tych aparatach, o których wcześniej, o tym aparacie, o którym wcześniej wspomniał Tylut, to są aparaty zasilane tlenem. Tlen, tak jak już wcześniej wspomniałem, jest toksyczny. Bezpieczna głębokość nurkowania na tlenie to jest około 6 metrów. Jest to na tyle wymagająca głębokość, że wchodzimy w strefę falowania, więc musimy utrzymać swoją głębokość, żeby nie zdradzić swojej pozycji. Musimy jeszcze na tej głębokości operować pojazdami podwodnymi. Musimy utrzymywać szyk. Jest wiele składowych, które wchodzą w całe zadanie. No, jest to wymagający temat i zdarzały się wypadki. Przy treningach dochodziło do omdleń, zdarzały się sytuacje bardziej drastyczne. Dużo treningu, dużo potu, żeby to miało sens i przyniosło pozytywny skutek. Dużo treningu także do abordażu, który wykorzystywaliście bardzo często w misjach na Zatoce Perskiej. Tylut, zaproszę Cię tutaj do naszego manekina, który właśnie ma przedstawiać szturmowca przygotowanego do abordażu. Ty dokonywałeś takich operacji, brałeś udział w tych akcjach na Zatoce Perskiej, więc jakbyś mógł tutaj szczegółowo opowiedzieć, w co byliście wyposażeni. Więc mamy tutaj skafander z kolei Gore-Texowy. On jest troszeczkę lepszy, jest inny materiał, jest oddychający, ale też izoluje nas od wody. Ważną rzeczą jest kamizelka. Jest to kamizelka, która ma za zadanie, gdyby taki szturmowiec wpadł do wody, utrzymać go na powierzchni. Tak? Zdarzają się takie przypadki, że coś pójdzie nie tak, ktoś wpadnie do wody.
znajduje się pomiędzy na przykład łodzią a statkiem i wtedy to ratuje nam życie. To jest kamizelka ratunkowa, którą w jakiś sposób się odbezpiecza? Możemy ją odpalić tutaj ręcznie z krolików lub w środku jest taka tabletka, która pod wpływem słonej wody rozpuszcza się i kamizelka automatycznie się napełnia. Tak? Jest to dosyć ważne, gdyby na przykład szturmowiec stracił przytomność i wpadł do wody, to wtedy ta kamizelka sama spracuje i wyciągnie go na powierzchnię. Takim następnym elementem, który jest dosyć istotny przy abordażach jest uprząż. Jest to uprząż alpinistyczna. Również nurkujemy w tej uprzęży, ponieważ pozwala nam na przykład desantować się z powrotem drogą powietrzną, tak? Czyli możemy dostać się drogą morską, dokonać abordażu, przejąć jednostkę i jeżeli musimy na przykład bardzo szybko zostać podebrani z takiej jednostki ze śmigłowca, to na tak zwane winogrono podpinają się członkowie sekcji do liny i odlatujemy śmigłowcem. Na winogrono, czyli? Jest to taka długa lina, która jest przepleciona przez śmigłowiec i po prostu po kolei co 3 metry ludzie wpinają się w tą linę i powoli zaczynają być unoszeni do góry aż do ostatniego i dlatego wiszą jeden pod drugim i wygląda to jak winogrona, dlatego tak na to mówimy. Jest też drabinka z paleo, o której wielokrotnie słyszałam, wielokrotnie czytałam. Tutaj jej nie mamy, ale czym ona się różni od takiej zwykłej drabiny z hakiem? Drabinka z PLO różni się tym, że jest skonstruowana w ten sposób, że mamy, ona jest druciana. Mamy 2 druty, poprzeczki, ona jest aluminiowa, bardzo lekka. Można ją zwinąć, więc powiedzmy te 10 metrów stanowi mniej więcej taki gabaryt. Jest łatwa w przenoszeniu. Pod wodą, jeżeli ją zwiniemy, możemy ją transportować, ona się rozwija i nawet do 30 metrów po takiej drabince musimy wchodzić, bo czasami też ćwiczymy na platformach. W tych pierwszych panelach naszego cyklu słyszeliśmy o tym, że bardzo ciężko jest się dostać na statki typu tankowiec. Czy był też wykorzystywany jakiś cięższy sprzęt niż karabiny, niż broń typu piły i tego typu narzędzia? No, zawsze bierzemy sprzęt wyłomowy. Mamy tutaj akurat nożyce, które mogą służyć nam do przecinania różnych metalowych elementów, takich jak kłódki, czy też jakieś łańcuchy i tak dalej. To też daje nam tą przewagę, że możemy to otworzyć po cichu. Nie musimy używać do tego shotguna, możemy po cichu pootwierać takie drzwi. Mieliśmy też młot wyłomowy, no i piły tarczowe, którymi wycinaliśmy otwory, żeby wejść na taki statek. I z tym wszystkim trzeba było się wspinać. Tak. Więc wymagało to również i No sprawności, i jest to wielkiej siły. ciężka robota, ponieważ po speleo bez sprzętu wchodzi się ciężko, a ze sprzętem po prostu czasami było tak, że te 10 metrów, na przykład wejście na prom to jest niezły wysiłek, a to jest dopiero początek. Tak? I dopiero jak dostaniemy się na taki prom, to zaczynamy tak naprawdę swoją pracę, taką tą szturmową z taktyki czarnej. Pięknie dziękuję. Wracamy do Jurasa i naszych gości, którzy pewnie ten temat też tam właśnie poruszą. Wegner, ja jestem ciekawy, jak wygląda mechanika, jeżeli nie jest to, wiesz, jakaś wiedza tajemna, jak wygląda mechanika wejścia na pokład na przykład takiego tankowca, bo jak tak sobie potrafię wyobrazić sytuację, to nie potrafię sobie wyobrazić, jak choćby z małej łodzi wchodzicie na tankowiec. Jeżeli mówimy o łodzi, Już nie mówię sytuacji jak z wody. Okej. No, z wody też robiliśmy atak na platformę, żeby było ciekawiej. Jeżeli chodzi o tankowiec i abordaż z łodzi, to na łodzi zainstalowane są tyczki abordażowe. Kiedyś mieliśmy tyczki zasilane pracą mięśni, rozwijane zwykłą korbką. Teraz są już silniki elektryczne, które ułatwiają tą pracę. Polega to na tym, że, tak jak wcześniej opowiadał, łódź podpływa pod burtę. Jeden z operatorów odpowiedzialny jest za ustawienie tyczki, rozłożenie tyczki, no i cała reszta spięta, gotowa na sygnał do wejścia. Operator tyczki mówi go, no i się zaczyna jazda. Tak wygląda mechanika wejścia na burtę statku.
Rozumiem, potem troszeczkę chyba łatwiej, w cudzysłowie oczywiście. No i potem dopiero zaczynają się schody, już na pokładzie. To okej. Zawsze wydawało mi się, że już że to pierwsze wejście i ten Nie, pierwszy... no potem praca już bo wchodzimy po to, żeby coś zrobić na pokładzie. Jeżeli weźmiemy sobie taką platformę, to tam jest bardzo dużo zakamarków, setki pomieszczeń. To wszystko trzeba zdominować, wyczyścić, sprawdzić. Tankowiec jest podobnie wymagającą jednostką. Pozostajemy w temacie tego, co na wodzie. Ola i jej gość Czarek za chwilkę dalej zagłębią temat. My skupimy się właśnie na łodziach bojowych, czyli to, o czym mówiłeś, że dobrze wyszkolony sternik potrzebuje nawet 3 lat nauki. Dlaczego to jest takie trudne i jakie atrybuty mu towarzyszą już potem w boju? Dlaczego to jest takie trudne? To ja tutaj trochę uzupełnię wypowiedź Wegnerka, dlatego że akurat siedzą tutaj z wami jedni z najlepszych naszych szturmowców. Ja z nimi ileś lat pracowałem. Jak Andrzej o tym opowiada, tak śmiesznie wygląda, bo odpowiedział Jurasowi, no podchodzimy, sternik staje, ktoś stawia tyczkę, no potem wchodzimy raz, dwa, trzy, no i robimy. No więc to jest tak, mamy 2 metry fali, jest noc, mamy wyłączone wszystkie światła, zalewa nas woda, łódź skacze, człowiek, który operuje tyczką, musi zaczepić hak 10 metrów w górę i trafić. Potem ten pierwszy, o którym tutaj opowiadał wcześniej Tylut, musi przy tej skaczącej łodzi zalewanej wejść na drabinkę, zabezpieczyć hak i reszta wchodzi. I potem już jest tak, mówił Wegner, właściwie luz, łatwo. Łódź musi odejść, nie może dać się przewrócić. Od razu powiem, były wypadki, gdzie niestety łodzie się przewracały. Francuzi mieli takie wypadki, Amerykanie mieli takie wypadki. My też niestety mieliśmy takie zdarzenie, gdzie łódź przy abordażu nam się wywróciła. Także są to sytuacje bardzo czasami dynamiczne i bardzo agresywne. Użyję takiego słowa może niewłaściwego w tej terminologii waszej, ale ta łódź musi się przytulić do burty Tak jest. statku, To jest właśnie na dobre. który wchodzicie. To jest właśnie bardzo dobre określenie i dlatego właśnie odpowiadając na twoją drugą część pytania, dlaczego 3 lata uczymy średnio człowieka, żeby był w stanie taką operację wykonać? No jeszcze raz, wyobraźcie sobie, jedziemy 30-40 węzłów na wodzie, fala, ciemno, człowiek musi przeskoczyć wał wodny i przytulić się do burty statku, który cały czas płynie. No, uwierz mi na słowo, że to nie jest łatwa sprawa. Co ma na sobie, co ma ze sobą taki sternik? To jest takie najprostsze wyposażenie. Jesteśmy teraz w roku 90, powiedzmy trzecim, jak kupiliśmy pierwsze łodzie. Takich kombinezonów nie mieliśmy, więc tutaj oszukuję. 95 rok powiedzmy. Dostaliśmy pierwsze kombinezony suche. To jest kombinezon sternika, nazywa się WOS. I to, co tutaj wcześniej kolega opowiadał o nurku bojowym, kombinezon jest też specjalnie z Gore-Texu. To jest w ogóle dla nas wielka sprawa, dlatego że to jest kombinezon oddychający. Znowu, temperatura na Bałtyku od -10, -15 do +30. My jesteśmy na łodziach, jak mamy nie abordaż, a na przykład operacje typu dalekie rozpoznanie albo przerzut grupy specjalnej 10-12 godzin. Takie rejsy normalnie robimy, że 12 godzin musimy gdzieś płynąć. Więc jesteśmy w to wszystko ubrani, żeby zapewnić komfort. Nasze łodzie w tej chwili pływają ponad 50 węzłów. W latach 90. też nasze łodzie pływały plus 50 węzłów, to jest 100 km na godzinę po wodzie. Stąd kombinezon suchy, żeby ochronić przed wiatrem, przed deszczem, przed śniegiem. Czasami zamarzaliśmy, byliśmy jak białe bałwany, tu się z nas śmieli. To jest kask ochronny, kask Protek. Takie kaski używaliśmy od początku, teraz są nowsze kaski. Natomiast Proteki do dzisiaj, że tak powiem, w tej wersji obecnie produkowanej są bardzo popularne. To, co mówię o prędkości, o zimnie, o śniegu, o deszczu, bez tych gogli byśmy nie dali rady. Nie ma takiej opcji w ogóle, po prostu gogle są tutaj kluczowym elementem wyposażenia. Pokazywaliście różne kamizelki. To jest nasza pierwsza kamizelka dla sternika. Model zrobiony specjalnie dla nas, specjalnie dla Gromu. Kamizelka Herexowa. Wiele lat już takich kamizelek nie używamy, ale to jest kamizelka właśnie z początku lat 90. Na radio, na radioboje, na różne rzeczy po prostu tutaj specjalnie zapinane kieszenie na kluczyki, żeby nie zgubić kluczyków do łodzi, to właśnie zapinane. Czyli ona od takiej zwykłej kamizelki ratunkowej różni się tym, że ma po prostu więcej Osprzętem. tych kieszeni na różny sprzęt, który musicie mieć ze Który sobą. musimy mieć obowiązkowo ze sobą. No sternik czego jak wpadnie do wody, tutaj wcześniej koledzy mówili szturmowcu, to jest ta sama historia, jak wpadniemy do wody, to musimy sobie poradzić, musimy przeżyć. Więc różne rzeczy tutaj po prostu nosimy. Temat zimowy. Generalnie to tak właściwie nie do końca zimowy. Na Bałtyku, bo tutaj pytacie nas o warunki, my się jednak szykowaliśmy głównie do pracy na Bałtyku. Teraz jednostka jest przygotowana i do pracy w wersji tropikalnej i w wersji arktycznej. To jest też pierwsza kurtka, pierwszy sztormiak zrobiony specjalnie dla grupy wodnej naszej jednostki. Zobacz, bo jesteś
troszkę słabszą osobą ode mnie. Ona waży określoną ilość kilogramów. No tak, myślę, że z 1,5. No ze 2, ale jak naciągnie wodą. natomiast To zdecydowanie natomiast więcej. to jest właśnie przez wiatr, śnieg, deszcz. To jest po prostu też dużo kieszeni, wszystko powzmacniane. To jest 93 rocznik mniej więcej, więc kurtka jest ciągle w bardzo dobrym stanie. No, właściwie patrząc na Bałtyk od miesiąca powiedzmy kwietnia do miesiąca, znaczy inaczej, od maja do powiedzmy września, października żeśmy tego nie używali. Od października do maja używaliśmy zawsze, bo po prostu było zimno. To natomiast jest historia naszej współpracy z jednostką Special Boat Service. Mówiliśmy tutaj od początku o szkoleniu Amerykanów. Natomiast jeżeli chodzi o grupę wodną, o zespół wodny, największą pomoc w zakresie wyszkolenia obok Amerykanów dali nam koledzy z Wielkiej Brytanii. I to jest właśnie kombinezon suchy, model SAS. SAS, czyli Special Air Service, 96 rocznik. No, niezwykle tutaj, no mówię, cały SAS w tym pływał, działał. To jest kombinezon zrobiony z trylaminatu, w związku z tym w nim można normalnie nurkować. Pięknie Ci, Czarku, dziękuję. Już też widzieliśmy między innymi ten kołnierz przy okazji nurka, ale właśnie myślę, że to jest ten moment, kiedy w stole także o tym naszym oddziale bojowym wodnym może już Juras porozmawiać z gośćmi. Kontynuujemy zatem wątek cały czas tego troszkę sprzętu, bo ja chciałem Ciebie, Wegner, zapytać, jak bardzo współczesny sprzęt ułatwił Wam pracę względem tych lat 90., kiedy rozpoczynaliście pracę na morzu? No, jak rozpoczynaliśmy, to naszym głównym napędem były płetwy, jeżeli mówimy o pracy podwodnej, tej taktyki nurkowej. Teraz sprzęt ewoluuje, wspomniane wcześniej ściągniki. Teraz już są też wykorzystywane łodzie bazowe, czyli takie mini okręty podwodne, do którego wchodzą 2 pojazdy podwodne i 6 operatorów. Jest to na tyle duże ułatwienie, że taką łodzią bazową możemy się przemieścić po powierzchni wody, wejść w zanurzenie, w sposób skryty w zanurzeniu przepłynąć ileś kilometrów, wyjść pod wodą, opuścić tą łódź bazową, wyciągnąć mniejsze pojazdy podwodne, na którym możemy załadować sprzęt abordażowy, czy też zależy jaką taktykę będziemy stosować. Przepłynąć w sposób skryty na przykład do portu, wykonać robotę, wrócić do łodzi bazowej, wrócić na wcześniej wypracowaną pozycję, podpiąć łódź bazową do środka latającego i zabrać to wszystko, całe towarzystwo do bazy. Tak się to zmieniło. Tylu, wspominaliśmy Navy Seals. Tak bez fałszywej skromności. Jak aktualnie miałbyś porównać poziom wyszkolenia gromowca do Navy Sealsa? Wiesz co, pewnie pytasz o wodę, nurkowanie i tak dalej. Myślę, że jesteśmy na tym samym poziomie, choć tak naprawdę SEALe są dedykowani, to jest marynarka wojenna, tak? Oddział wodny nie tylko nurkuje. My robimy wszystkie jakby te elementy, czarna, zielona, woda, to wszystko jest przeplatane. Jak wcześniej powtarzaliśmy, są dedykowane oddziały do taktyk, ale wszystkie oddziały robią dokładnie to samo. Dlatego, że jeżeli musimy wymieszać ludzi, bo czasami tak się zdarzało, że brakowało nam ludzi, to z jednego oddziału na drugi pożyczaliśmy, żeby można było zrobić robotę i w tym jak gdyby miejscu musimy być tak samo wyszkoleni. Tak? Po jakimś krótkim treningu zgrywającym byliśmy w stanie działać niezależnie od tego, z którego zespołu były jakby grupy. Na Zatoce Perskiej, zwłaszcza w Iraku, działaliście ramię w ramię z Navy Seals. Tak. Co oni mówili o tej współpracy z Wami? Wiesz co, no to musieliby oni się wypowiedzieć. Powiem tak, mówili i to bardzo dobrze, że tak naprawdę nie czuli w ogóle różnicy, tak jakby działali ze swoimi kolegami z zespołu. Powiem tak, akurat to było na lądzie, kiedy nie znałem jeszcze dobrze angielskiego, ledwo coś tam przebąkiwałem i był potrzebny człowiek, który pojedzie z SEALami, bo im tam brakowało jednego człowieka, który weźmie sprzęt i go tam zataszczy, gdzie była robota. Przyszedł dowódca, powiedział: ty lud, jedziesz.
popatrzyłem tylko, poszedłem na odprawę, nic tam prawie nie zrozumiałem, ale robota była taka sama, więc wszystkie slajdy, wszystko jakby to było dla mnie czytelne. Przydzielono mnie do jakiegoś człowieka i powiedzieli, trzymaj się tego człowieka. I jak wyruszyliśmy, zaczęła się operacja. Jak już wysiadłem z samochodu, to już po prostu nic nie trzeba było mówić, bo to się wszystko toczyło. Byłem jednym z oddziału. Gotowi absolutnie na wszystko, na działania na lądzie, w wodzie i w powietrzu. Więcej o tych na lądzie jeszcze w kolejnych panelach. To jest Grom, tworzymy historię. Za nami odcinek 6. Zapraszamy na ten 7. Sekcja już przed wejściem, to ostatnia chwila. Eksplozja rozrywa drzwi. Pierwszy jest w środku, zanim drużyna. Sekcja w komplecie,